მე ვარ ქეთი ფრანგულაიშვილი, ვარ 27 წლის, პოლონეთში ცხოვრობ უკვე მეხუთე წელია, აქ ვსწავლობ და მუშაობ. Jestem Kety Frangulajszwili, mam 27 lat. W Polsce mieszkam już 5. rok, tutaj studiuję i pracuję. Przyjechałam do Polski 5 lat temu, dostałam stypendium dla młodych naukowców i przyjechałam w sumie na studia. Pisałam pracę dyplomową tutaj. Nigdy nie myślałam o tym, żeby zostać w Polsce na stałe, bo strasznie lubię Gruzję i zawsze mi ciągnie do Gruzji, tylko że już ostatnie lata myślę o tym, żeby trochę dłużej zostać w Polsce. Chciałabym tutaj rozkręcić swój mały biznes, otworzyć swoją galerię w Krakowie i zobaczymy, jeżeli dobrze pójdzie, to może zostanie. Ogromną zaletą Polaków to jest to, że oni myślą zawsze o innych, żeby nie przeszkadzać innym, żeby nie byli za głośni. To akurat w Gruzji tak nie za bardzo myślimy o tym, że komuś przeszkadza, że jesteśmy za głośni. W sumie nikt o tym nie myśli i nikomu to nie interesuje, szczerze mówiąc. A jeżeli chodzi o wadę, to chyba z tego powodu wynika, jak coś Polakom się nie podoba, od razu trzeba do policji zwracać, od razu trzeba zadzwonić. Jak myśmy mieli tutaj imprezę, to wychodziliśmy na zewnątrz i było trochę głośno, bo rozmawialiśmy. Nie było bałaganu, nie było chaosu, tylko rozmawialiśmy, i policja do nas przyszła, że za głośno rozmawiamy. To akurat dla mnie to jest trochę nielogiczne. Mogliby od razu do nas przyjść i powiedzieć, że proszę ciszej. Myśmy tego nie mogli kontrolować, że za głośno mówimy. Punktualność, bo wiem, że Was to przeraża, ale jesteście dużo bardziej punktualni niż Gruziny, bo jak Gruzin mówi dokładną godzinę, to znaczy, że za godzinę przyjdzie, więc to byśmy mogli nauczyć od Was. Polacy od Gruzinów mogliby nauczyć się tego, że w sumie to nie jest tak najgorzej, ale jak w Gruzji na przykład coś się dzieje z tobą, to zawsze masz nadzieję, że na pewno za 5 minut, maksimum 6, ktoś ci przyjdzie i po prostu pomoże. Taki obcy człowiek z ulicy nie ma na to szans, żeby po prostu ktoś nie podszedł, jak coś ci boli, czy coś się spadłeś na ulicy. Nie, to coś się stało, to na 100% jakaś tam osoba podejdzie do ciebie i zapyta, co się dzieje, czy może pomóc jakoś. Bo jakoś pamiętam kilka takich wypadków, że ja i moja koleżanka szliśmy i ona się potknęła i upadła na ziemi. I po prostu jechali tam samochody, ludzi i w ogóle nawet nie zwracali uwagi, co się dzieje, a ona tak krzyczała i tak płakała, że masakra i nie wiedziałam, co zrobić, bo ja sama byłam w nocy z niej i właśnie to byłoby fajnie, gdybyście bardziej interesowali z ludźmi, nawet obcymi, bo jeżeli chodzi o przyjaciół, to inaczej wygląda oczywiście, to zawsze jesteście gotowi, żeby pomóc, ale jeżeli chodzi na ulicę, obca osoba, nieważne, to jest bezdomny czy ktoś, to zawsze fajnie by było pomóc, jeżeli możecie. Myślę, że Gruzin jest taki grozny. Myślą, że jesteśmy muzułmanami,
Jeszcze no też stereotyp taki, chociaż taki prawdziwy już, że jesteśmy gościnni. Jeszcze nie wiem, w sumie to chyba tyle. Aha, jeszcze dziewczynom zapytałam, jakie stereotypy mają a propos Gruzinów, chłopaków. I oni powiedzieli, że Gruziny są takie, mają dużo włosów, tfu. To mi powiedzieli, to też stereotyp, chociaż nie do końca. Jak ja przyjeżdżałam do Polski, to każdy Gruzin mnie powiedział, żeby zabrać jedną fajną dziewczynę z Polski. Bo Gruziny lubią bardzo blondynów, a to jest taki stereotyp, że Polka to musi być blondynka, jasne oczy, chudziutka, no nie, szczupłatka i wysoka. No to znaczy, że bardzo ładna dla Gruzinów. To jeżeli jest blondynka, jasne włosy i jest jasne oczy i jest wysoka, to znaczy, że bardzo ładna. A propos mężczyzn to bardziej to, że chyba wódka. Tyle, chyba nic więcej nie słyszałam. Mama, pamiętam, że płakała, no wszyscy ci się tak bardzo martwili o tym, że wyjeżdżam, ale to było tak, że wyjeżdżam na studia i za jakiś czas wrócę. Teraz akurat zdaję sobie sprawę, że już nie wiem, kiedy wrócę, ale od czasu do czasu przyjeżdżam do Gruzji i tak staram się też ich przyciągać tutaj. To, że jest już bezwizowy reżim, to jeszcze mi ułatwia życie, bo nie trzeba tam dużo papieru załatwić, tylko zapraszam mamę i mama przyjeżdża i była już tutaj, więc no, jak będziemy tęsknić, to będziemy przyjeżdżać do siebie. Kraj jako taki to nie istnieje bez ludzi, no bo przyzwyczaiłam się do Krakowa, do Polski z tego powodu, że ludzi są tutaj i akurat na pewno będę tęsknić za przyjaciół, jak wyjadę i to jest najważniejsze. A później oczywiście za miejscami, gdzie ja mieszkałam, gdzie ja chodziłam, ale najważniejsze myślę, że ludzi robią tutaj jakby klimat i ludzi są najważniejsi w Polsce i będę za nich tęsknić. O Kraków i o Tbilisi. Ja mam 2 domy. Ja niestety nie jest tak, że ja mam jeden dom. Nie niestety, tylko stety. Bo ja mam 2 domy. W Tbilisi i w Krakowie. Przedsiębiorczość. To przeklinanie, więc nie wiem, czy mam to powiedzieć, bo dla mnie to jest najładniejsze słowo. No, ja pierdolę. Naprawdę. Najtrudniejsze było to, że nie znałam języka i musiałam sobie radzić. Nie każdy zna angielski lub rosyjski, więc musiałam po polsku nauczyć się mówić. Zaczęłam wolontariat robić w Domu Kultury w Nowej Hucie i akurat tam dzieci mi bardzo dużo nauczyli. Dostałam codziennie chyba 50 kartek i na drugi dzień miałam na kartki były napisane słowa i miałam po prostu na drugi dzień zdać egzamin ustny. A jak jest elefant, no to miałam po polsku powiedzieć, no i tak się nauczyłam. A najtrudniejsze było to na początku, że żadne słowa nie znałam, tylko dziękuję i dzień dobry i nawet nie wiedziałam, jak dobrze wymówić te słowa. Ale z czasem, chyba za kilka miesięcy, to już zaczęłam też mówić, więc trudności gdzieś tam zniknęły.
Ulubiona wymowa Gruzinów. Zawsze to mówią, żeby powtórzyli cudzoziemcy, jak przyjeżdżają do Gruzji. Żabka robi w wodzie kum-kum. Takie to proste. Stół z połyłanymi nogami. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru królowego, a królowa Karolina kupiła królowi Karolowi krawat koloru krawatowego. Wrzesinie chrząszcz brzmi wstrzynie i się wrzeszyn stokosuje. Nie mogę.